Darmowe gry to nie tylko produkcje, które zostały stworzone jako scam czy zwykłe pay to win, ale w tym gronie znajdziemy też naprawdę dużo fajnych, ciekawych gier. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam 10 mega fajnych, darmowych gier. A jest z czego wybierać, bo między innymi zobaczymy darmowy odpowiednik Overwatcha, wciągającą dwuwymiarową bijatykę, czy strzelankę stworzoną z myślą o rozgrywce sieciowej. Ja jestem Banach, to jest mój Instagram i zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek, bo zobaczymy w tej grze nie tylko te 3 gry, które pokazałem wcześniej, ale naprawdę bardzo dużo ciekawych i niektórych też mało znanych darmowych gier. Zacznijmy od gry, o której słyszał chyba każdy, a mianowicie o grze, która pojawiała się na reklamach na fejsie, na YouTubie, wszędzie, dosłownie wszędzie, czyli Albion Online. Albion jest to sandboxowy MMORPG, czyli w mocnym skrócie większość wydarzeń w świecie gry oraz wirtualna ekonomia napędzana jest działaniami samych graczy. Wszystkie budynki i itemki, jakie napotkamy podczas rozgrywki, są tworzone przez samych graczy, którzy by je wytworzyć, gromadzą odpowiednie surowce i umiejętności. Świat gry został podzielony na kilkaset regionów, które mogą podbijać poszczególne gildie, by uzyskać dodatkowe surowce oraz mieć możliwość wybudowania własnej wioski, na które czekają nie tylko wrogie gildie, ale również potwory, które atakują ją w nocy, a zadaniem graczy jest obrona przed ich najazdem. Walka toczy się w czasie rzeczywistym, a jej mechanika przywodzi na myśl tę znaną z gier typu hack and slash. Gra, która łączy w sobie trochę Wolfa, Quake'a, Dooma, Minecrafta, nie istnieje, spokojnie, nie możecie skrzywdzić. Tymczasem Gunspace. Jest to pierwszoosobowa strzelanka trochę wzorowana na bardzo popularnej grze, jaką jest Minecraft. Gra pozwala nam na rozgrywkę zarówno jednoosobową, jak i multi, gdzie walka odbywa się na uprzednio zbudowanych przez graczy mapach. Dzięki temu, że twórcy udostępnili edytor, z łatwością gracze stworzą nowe mapy za pomocą klocków i narzędzi pozwalających na zmianę wyglądu terenu, czy też wznoszenie różnych ciekawych konstrukcji. Gra poza tym oferuje szereg różnych trybów rozgrywki. W grze pojedynczej znajdziemy możliwość rozegrania kampanii, trzymając się linii fabularnej, stworzonej przez twórców lub dowolnie zmieniając jej bieg. Poza tym gra daje nam możliwość zabawy w trybie kooperacyjnym, jak i walki w różnych trybach multiplayer, takich jak Capture the Flag, Deathmatch czy Point the Capture. Znacie Blackshota? Jeśli nie, to teraz poznacie. Jest to gra stworzona z myślą o rozgrywce sieciowej, w której wcielamy się w najemnika bądź żołnierza globalnej korporacji i walczymy w świecie ocalałym po wojnie nuklearnej. Wszystko odbywa się w niedalekiej przyszłości, bo w 2033 roku, kiedy to kończy się największy konflikt o surowce, jaki widział świat. No trochę zbyt podobne jest to do tego, co się dzieje obecnie na świecie. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Do dyspozycji mamy ponad 20 typów broni wzorowanych na prawdziwych pistoletach, karabinach maszynowych oraz snajperskich. Nie zabraknie nam też pomocnych w rozwałce granatów czy służących do zwiększenia wytrzymałości naszego wojaka hełmów i różnych pancerzy. No to co, teraz pora dla odmiany na strzelankę? Jasne, jak chcecie strzelankę, to będzie, a będą to Paradyńcy. Jest osadzona w świecie fantasy pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na rozgrywki wieloosobowe. My jako gracze mamy do wyboru naprawdę spory wachlarz postaci i co chwilę dochodzą coraz to nowsi i ciekawsi herosi, którzy poza podstawowymi atakami dysponują 4 unikalnymi umiejętnościami wzmacnianymi znanymi z innych FPS-ów systemem perków. Wojacy podzieleni są na 4 standardowe klasy, czyli defensywni, ofensywni, tanki oraz ci, którzy działają z dystansu lub flanki. I przyszła pora na kolejną grę i nie zgadniecie, jaki to będzie gatunek. No FPS. I będę z Wami szczery, jest bardzo ciężko znaleźć gry, fajne gry na PC-ta, które są darmowe i nie są FPS-ami. A teraz przed nami Zula. Jest to pierwszoosobowa strzelanka, gdzie tradycyjnie my jako gracze stajemy się po jednej stronie konfliktu, którego stronami są Zula, czyli Straż Obywatelska, oraz Gladio, czyli paramilitarne ugrupowanie, którego wpływy sięgają organizacji wojskowych z całego świata. Gra opiera się na toczeniu walk między tymi dwoma ugrupowaniami na zróżnicowanych mapach, gdzie znajdziemy m.in. takie miejsca jak Paryż, Stambuł czy północny Irak. Twórcy oddali nam do dyspozycji rozbudowany arsenał broni, w których znajdziemy karabiny maszynowe, snajperskie, pistolety, granaty, czy chociażby shotguny oraz noże, które dodatkowo możemy zmieniać wizualnie przy pomocy różnych skórek, ale mamy też możliwość wyposażenia ich w dodatki takie jak kolimator czy tłumik. Gra posiada kilka trybów rozgrywki multi, takie jak Capture the Flag, drużynowy deathmatch, eskortowanie ładunku czy sabotaż. No i przyszła pora naprawdę na coś innego, na inny gatunek gry, jaką będzie bijatyka w formie platformówki 2D, czyli Brawlhalla. Rozgrywka tak naprawdę sprowadza się głównie do toczenia kolejnych pojedynków na kilku zróżnicowanych arenach. Każde takie starcie to prawdziwy test dla umiejętności gracza, bo do zwycięstwa może go poprowadzić jedynie niesamowita szybkość, zwinność oraz umiejętność konstruowania kombosów i wykorzystywania indywidualnych cech poszczególnych postaci. My jako gracze mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wyjątkowych bohaterów wzorowanych na kultowych postaciach z filmów czy komiksów. Główną siłą gry moim zdaniem jest możliwość rywalizowania pomiędzy znajomymi w jednym z kilku zróżnicowanych wariantów rozgrywki, przeznaczonych zarówno do zabawy w sieci, jak i przy jednym urządzeniu. No i teraz przyszła pora na naprawdę niszową grę,
jaką jest J-Lands. Mechanika gry opiera się na dwóch podstawowych filarach rozgrywki, jakimi są tworzenie własnych krain oraz survival. Tylko od nas graczy zależy, w jakiej scenerii i stylistyce umieścimy naszą krainę, a mamy tu naprawdę sporo możliwości, bo od dzikiego zachodu przez lasy i farmy po średniowieczne zamczyska. Nie możemy też zapomnieć o zmiennych warunkach atmosferycznych, które nie pozostają obojętne na zróżnicowanie naszych krain. Możemy nie tylko modyfikować teren, ale przede wszystkim konstruować budynki i przedmioty, do których tworzenia wymagane są surowce występujące w różnych środowiskach, które musimy dogłębnie eksplorować. Zwiedzanie krainy może odbywać się na piechotę bądź za sterami rozmaitych pojazdów. By przetrwać w naszym świecie, konieczne będzie pozyskiwanie jedzenia czy obrona przed drapieżnikami, ale spokojnie, nie wszystko będzie chciało nas tam zabić. Znajdziemy też zwierzęta nadające się do oswojenia. Przed nami kolejna gra, która łączy mechanikę popularnego moda, jakim jest DayZ, oraz Minecrafta, a mówię tutaj o grze skierowanej raczej do młodszej widowni, młodszych odbiorców, czyli Unturned. Jest to sandboxowa gra MMO z elementami survivalu, wzorowana stylistycznie na Minecrafcie. Zgodnie z zasadami panującymi w grach z pogranicza tych gatunków, gra przenosi nas do otwartego świata opanowanego przez epidemię zombie, stawiając nam graczom jedno podstawowe zadanie – przeżyć. Żeby to zrobić, będziemy musieli stawić czoła nie tylko zombiakom, ale i też innym graczom. Ważnym elementem rozgrywki jest eksploracja otwartego świata w poszukiwaniu niezbędnych do przetrwania surowców, dzięki którym będziemy mogli m.in. konstruować rozmaite pułapki i elektroniczne zabezpieczenia, ale budować też niewielkie kryjówki czy naprawdę ogromne fortyfikacje. Nie możemy też zapomnieć, że podczas rozgrywki musimy zadbać o podstawowe potrzeby życiowe, takie jak poziom zdrowia, pragnienie czy głód. Powoli zbliżając się do końca, przyszła pora na coś naprawdę dynamicznego, a chodzi mi tutaj o grę pod tytułem Dirty Bomb. Jest to gra, która mocno przypomina legendarnego już Team Fortress 2. Akcja rozgrywa się w futurystycznym Londynie, który został zniszczony przez tajemniczy kataklizm, a ludzie podzieleni na frakcje walczą ze sobą o dominację w mieście oraz ukryte w nim skarby. Gracz ma tutaj do dyspozycji kilka klas postaci charakteryzującymi się odmiennymi zdolnościami. Każdy z bohaterów ma do dyspozycji poza indywidualnymi umiejętnościami również swój własny wachlarz rozmaitych broni. Warto pamiętać, że jest to gra mocno nastawiona na współpracę, więc niemały wpływ na końcowy wynik ma to, jakiego wybierzemy bohatera. Tą listę zamknie kolejny FPS, jakim będzie Line of Siege. W grze cofamy się do odległych czasów, bo aż do końca II wojny światowej, a konkretnie do chwili, kiedy to naziści rozpoczęli tajne eksperymenty nad stworzeniem tzw. Uber Soldiera, czyli genetycznie ulepszonego żołnierza, a jak zwykle coś idzie nie tak. Ale co, to już musicie sprawdzić sami. Warto jeszcze wspomnieć trochę o mechanice, a najbardziej o tym, że mamy tu do czynienia naprawdę z dynamiczną i dobrze zbalansowaną strzelanką, która może śmiało nazwać się multiplayerowym połączeniem BioShocka i Call of Duty. No i to tyle gier w tym odcinku. Mam nadzieję, że jakieś gry Wam się spodobały, przypadły do gustu. Koniecznie napiszcie w komentarzu, które gry Wy wybieracie, w które zagracie, a które po prostu uważacie, że są słabe. Ja tymczasem kończę ten odcinek, zapraszam Was na kolejny odcinek w środę, potem w niedzielę, potem znowu w środę. Staram się wrzucać znowu regularnie i może teraz wyjdzie. Także do zobaczenia i pa pa! Co to brzmi znów za kilka stów, by nasycić wewnętrzny głód.